Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w pięknym Peru. U nas bez przygód się nie obejdzie, ale to o tym zaraz wam powiemy, bo się śpieszymy. Jest 4:20 rano, my musimy wychodzić. Wychodzimy na ulicę. Gdzie są? Jest nasz bus. Dobra, teraz będziemy jechać 2 godziny. Za 2 godziny będziemy jeść śniadanie, ale opowiemy wam później, bo niezłe jaja dzisiaj. Jest nasz bus, na szczęście Mercedes, będzie wygodnie, a my potrzebujemy snu. Po 2 godzinach dojechaliśmy tym busem do miejscowości Casipata, nie wiem czy dobrze wymawiam. I tutaj mamy śniadanie. Mamy pół godziny na śniadanie i jedziemy dalej następne 2 godziny. Mariczka to przespała prawie całą trasę, a cię te 2 godziny. No, mam nadzieję, że kolejne dwie też przejdźmy. Ja to z pół godzinki też. Pan zapowiedział, że trasa będzie boista, to wyobrażam sobie teraz jak pod koniec już była. To teraz Tak, już była to końcówka. O ja, patrzcie na to. O ja nawet tego nie zobaczyłem. No takie górki się zaczynają. A my dzisiaj wejdziemy na 5200. Tak wygląda nasze dzisiejsze śniadanie. Bardziej na słodko jak na razie. Jakieś płatki tam jeszcze widzę. Marika to tak delikatnie na te śniadanie. A zaraz wam powiemy czego. Ja to trochę mocniej mam jajka, mam owoce. No i to na tyle. Do tego jeszcze kawa. Tak wygląda trasa, którą dzisiaj pokonamy i pokonaliśmy już kawałek. Wystartowaliśmy tutaj w Cusco. 77 km niby trasa. Teraz jesteśmy w tej restauracji na 3339. Będziemy jechać tutaj w górę. Dojedziemy samochodem na 4626 i dalej pójdziemy 1,5 godziny na pieszo na 5020. Wydaje mi się, że tutaj będziemy maksymalnie, nie na 5200, tylko 5020, a 5200 ma właśnie ta góra. Zjedliśmy śniadanie, jedziemy dalej, przed nami jakieś 1,5 godziny. Mariczka czuje się trochę lepiej, tak? No, lepiej. Is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder. It's just your light, your voice. The heaven of our kiss, the wonder of our choice. So breathe, 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 darling, you can make my love your home. Make my love your home. Please, 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 darling, do. If you can be right, be wrong. Make my love your home. The moon is rising somewhere in your eyes. Yes, this is real. My rain will wash your hands. Your fire came to heal. You are dance, the life we'll share. The life we came from shore. I'm shivering, sure I'm scared, but I'm all yours. So breathe, 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 darling, you. Jakiś pan wszedł do busa i sprawdza, kto jest z Peru, a kto nie. Po 5 godzinach dojechaliśmy na 4630 metrów i powiem wam, zaskakująco dobrze się czuję. Nie czuję żadnych problemów z oddychaniem. Może będzie trochę gorzej, jak będziemy już szli w górę. Wtedy będzie zmęczenie i wtedy mniej tlenu będzie dostawało się do mózgu, więc wtedy będą może problemy. Zobaczcie, w jakim miejscu jest parking. Ośnieżone góry, Mari. Przespałaś całą trasę. Piękna, malownicza trasa była. Na tym parkingu też spotkacie sklepiki. Można wymienić pieniądze. Jest money exchange. No wszystko, co chcecie na przetrwanie na te kilka godzin. Są też jakieś ciuchy. No i toaleta za 2 zł. Na tej wysokości, tam z tyłu jest. Kolega nam rozrysował instrukcję, jak to będzie wyglądało, jak będziemy szli, gdzie mamy robić zdjęcia i zaraz będziemy wchodzić. My rozpoczynamy wędrówkę na górę, ale jest jeszcze taka opcja, jakby ktoś nie czuł się pewnie na siłach i chciałby wjechać motorem, to możecie to zrobić właśnie takimi za 70 soli w jedną stronę, a jak będziecie chcieli w 2 strony, to możecie to zrobić za 90, czyli 90 zł wychodzi lekko ponad, a my będziemy szli z takimi widokami. Pięknie.
No i musimy się śpieszyć. Mamy 3 km w górę i musimy schodzić po 40 minutach, jak będziemy na górze, bo jest pora deszczowa, Marii. Słyszałam, pan mówił, że codziennie pada. Właśnie. I jak tylko zacznie zrywać się wiatr, czy deszcz poczujemy, to trzeba schodzić w dół, bo później to będzie ślizganko. A my mieliśmy taką sytuację dzisiaj, że ja mądry wypiłem o godzinie 19 2 duże kawy i wyobraźcie sobie, że ja nie zasnąłem do godziny 3:30, tak jak mieliśmy budzik. Więc ja nic nie spałem dzisiaj, tylko w busie pół godziny. A Marika się obudziła, sorry. A Marika się obudziła o 1:00 w nocy i miała straczkę. I też nie pospała za długo. Chcieliśmy to odwołać, chcieliśmy przełożyć, ale się nie dało, powiedzieli, że nie zwrócą kasy. No i jesteśmy. Nie wzięłam leki. Mari wzięła leki. I co? Oj, uwaga. No I właśnie. to jakoś jest... A Trzymam. na wysokościach z żołądkiem ponoć lepiej nie wchodzić z problemami. W prawo motory jadą, tam gdzie ludzi wożą, 15 minut, a my idziemy tutaj przez jakieś pola. Cały czas z ośnieżonymi górami. Musiałem się odłączyć od grupy, bo za potrzebą poszedłem. Schowałem się kawałek. No i teraz muszę wejść tutaj z powrotem na górę. Marcin był właśnie w inkaskiej toalecie. Jak widoczki ładne. Jak... Alpaki zobaczyć. Można i koniem wjechać na górę. Jeszcze nie wiem jaka cena. Zaraz podpytam jak się uda. Jak będą następni. Pierwsza górka pokonana. Lekka zadyszka jest. Piękne góry za nami, czerwone. Z tej strony strumyk płynie. Alpaki się ganiają. Tam widać ośnieżone szczyty. Piękne miejsce. Mari została z tyłu, bo alpaki tutaj kamerowała. Alpaki tutaj cały czas biegają. Cała rodzina alpak. Tam jakieś gody nawet odchodzą. Widzieliśmy. Dobiera się do swojej. Za konia tyle co za motor. 70 soli. Dwie strony, stówka. Stówka, no to więcej, bo motorem 92 Tu strony. dziewczyny teraz chciały negocjować. Mówią, no panie, ale tu już przeszłyśmy kawałek. On mówi, 5 mogę sobie zniżyć, ale nie więcej. Miejscowi wiedzą co robią. Co kawałek czekają z końmi. Bo tutaj ludzie kawałek przejdą i brakuje im sił. Jas. I to nie jest tak, że ludzie są słabi i nie są przygotowani na takie rzeczy. Tylko na takich wysokościach to już nie ma. Nawet nie wiesz, czy ciebie złamie, czy nie. Każdego może złamać. Oddech. Nawet ludzie nie wiedzą, bo nigdy nie przebywali na takich wysokościach. Pierwszy strumyk na naszej trasie. A nie, myślałem... I śnieg. Ja myślałem, że będziemy musieli przejść przez strumyk, a on tak bokiem sobie płynie naszej ścieżki. Powiem wam, że bardzo wygodna trasa. Delikatna. Dla takich niedzielnych turystów. Nawet po kościele można tu wyjść. Jeżeli nie macie problemów z oddychaniem, to śmiało polecamy. Ale myślę, że jakbyśmy pierwszy, drugi dzień byli w Cusco, ale dopiero po Tak. przyjeździe, to ciężko by było. Właśnie. Teraz czasami zabiera dech, ale nie jest aż tak źle. Więc aklimatyzacja też pewnie ma znaczenie, że my spędziliśmy trochę dni w Cusco i wolaj tambo. Kolejna lekka górka przed nami, a tam ktoś za Mariką na koniu wjeżdża. Dobry zarobek mają oni, kilka razy na dzień ludzi wprowadzą. Niezłe siano. Tutaj już coraz więcej śniegu. I tam, widzicie na środku, widać na tej górce ludzi. No ja nie wiem, czy my będziemy widzieć to, co chcemy zobaczyć, bo przyjechaliśmy na te 7 kolorów góry. A to wszystko, a tu śnieg zasypany. Mamy strumyk na naszej trasie. O, kolejni. Ta pani dopiero schodziła na dół. Już ma klienta. Ten pan z nami przyjechał autobusem. I na początku mówił, że nie chce, ale zmęczenie dopadło. Tam już coś też odpadł, bo były głowy. Tak, To. No, nie dla wszystkich góra. to najczęstsze ból głowy. 5000 to już nie przelewki. Jakie ładne koniki. Dziewczyny w maskach jeszcze. Na trasie widać już różne kolory skał. Zobaczcie tutaj lekko takie turkusowo-zielone. Ponoć dlatego są różne kolory tych skał. Bez sporo minerałów w tych górach. Nawet tak mały chłopczyk wprowadza turystów na górę. Ile on może mieć? Z 10 lat? Widziałeś te góry ze sobą naraz? Nie, jeszcze dalej. Tam Odsłoniły się. pięknie. Widzisz ten szczyt? Widzę. A, w okularach on o wiele lepiej wygląda. Tak, teraz to nie widać, dobrze się przybliżymy. O tych górkach mówimy, a tam wychyla się jeszcze większa, ale jeszcze zasłonięta. Jakie widoki za Mariką? Przypomina mi się serial Śnieżne Bractwo na Netflixie. Jak nie oglądaliście, to zobaczcie. Teraz też jak szłam,
O tym myślałam, Tak, fajny serial, jak naprawdę. oni to przeszli. Na faktach, to co oni zrobili, jak oni przeżyli ponad 70 dni. To aż wydaje się niemożliwe. Czekam na książkę ze szczegółami. No Bo tutaj film ma trochę inne fakty. Znaczy wiadomo, jak to film trochę jest zrobiony dla oka, a książka więcej opowie. my tutaj zdychamy na takich wysokościach chwila, a oni tam 72 dni bez jedzenia. Pani gdzieś w połowie trasy ma sklepik, sprzedaje, zobaczcie, snickersy, batoniki, jakaś kawa, chipsy, coś dla energii, jak komuś będzie brakowało. Trochę takie oszukaństwo. Oni wjeżdżają na tych koniach za 70 zł, ale dalej muszą iść na pieszo, zobaczcie, przecież tu jeszcze kawał drogi. I to najgorszy kawałek teraz. Dokładnie, ile oni Tak, przejechali? jest stromo. 10 minut? No, nie. Dlatego ja mówię, co oni tak szybko wracają, a oni tak, nie wiem, no 3/4 trasy tylko. Oszustwo. Byłabym naprawdę wkurzona, jakbym zapłaciła to, ona by mnie tylko tutaj dowiozła. Motorem pewnie to samo. Ale motory gdzieś z innej strony, może z Tak. tamtej. Kolejny strumyk przed nami. Brudne te strumyki, bo jest taka pogoda, że to wszystko wypukuje. Śnieg się rozpuszcza. Tutaj przed nami ktoś z tlenem wchodzi, bo łatwo nie jest. Jesteśmy już na tym zygzaku. Już mamy końcówkę. Zaraz będziemy na szczycie, zobaczymy, czy widać te wszystkie kolory, które były na zdjęciach. Oczywiście wszystkie zdjęcia, które widzicie, a to to. Są kolory. A! O nie, no to lepsze widoki były z busa, jak jechaliśmy. Ale numer. Ale jaja. To już jest ta góra, 7 kolorów. Widać zielony, widać lekko czerwony, ale nic więcej. Tak, chyba że jeszcze za gdzieś tutaj obok jest, ale widać te kolory. Znaczy to już ja przynajmniej w okularach nie widzę. Nam nie powiedzieli, że będzie śnieg i nic nie będzie widać. Zobaczmy. Tak, my Dajmy już, szansę, bo tam jeszcze jest wyżej, więc tam jest viewpoint taki. Ale stąd są te zdjęcia, gdzie jeszcze trzeba czekać 20 minut. Ciasno tutaj. Sporo ludzi. W sezonie to słyszałem, że nawet 1500 osób przyjeżdża dziennie. Ach, to są te kolory. Nie, no będę musiał wam gdzieś wrzucić zdjęcie, jak to wygląda normalnie. Przekolorowane. Można jeszcze sobie takie zdjęcie zrobić z alpakami na tle tych niby gór kolorowych. También es picture con Właśnie. ¿Cuánto cuesta? propina voluntario, amigo. Volontario. Czyli ile chcecie, tyle dajecie. To te góry z boku lepiej wyglądają niż te najsłynniejsze tutaj góry. Ta pani, która ma te alpaki, wyobraźcie sobie, że z przodu ma dzieciaka i karmi go teraz piersią na takiej wysokości, więc on musi mieć, nie wiem, pewnie niecały roczek. on malutki jest, Malutki. taki wygląda na świeżego. Marika zachciała zdjęcie takie drukowane i kolega ma tutaj aparat, ale tym aparatem w ogóle zdjęcia nie robi, robi iPhone'em, wycina nas i wstawia już na normalne góry, takie jakie powinny być. Produkcja na żywo. O, wybrał już góry, zaraz będziemy. Jak ktoś będzie pytał, to powiedzcie, że nie było tego śniegu, dobra? My mamy takie zdjęcie, bez śniegu i kolory widać. Ja bym jeszcze trochę kolorów dołożył na jego miejscu, Marika, nie? My myśleliśmy, że jesteśmy późno, a wcale nie byliśmy, jaka teraz kolejka się zrobiła do tych zdjęć. No właśnie nam mówił, że trzeba czekać nawet po 20 minut, żeby sobie zdjęcie takie zrobić. Tutaj kolejne miejsce do robienia sobie zdjęć z alpakami. Te większe. Ale wiesz co mówią? Wejście jako tako po tym lodzie, ale zejście będzie trudniejsze. Idziemy tam na górę. Doszliśmy na szczyt 5036 metrów nad poziomem morza. To nasz rekord. Kolki dostałem. Kolki. Właśnie, ja też trochę mam zadyszkę. Ale są piękne widoki. Pokażę wam dookoła. Trochę tutaj ludzi jest, bo ludzie czekają na zdjęcie, żeby sobie zrobić zdjęcie z tabliczką upamiętniającą tą wysokość. Tam w oddali odkrywają nam się jeszcze wyższe góry, pokryte śniegiem. Ale tu jest pięknie. Tutaj jest ta słynna kolorowa góra, która dzisiaj nie jest kolorowa. To już tam lepiej wyglądają te góry kolorowe. Czerwono, zielone. Zobaczcie. Piękne miejsce. Zdjęcia porobiliśmy przy znaku. Pakujemy się, bo już jesteśmy spóźnieni, będą na nas czekać. Ale teraz przyspieszymy, jak będziemy schodzić. Pięknie nam się odsłoniła. Prawie cała. Na środku jest taka mała chmurka tylko. My już schodzimy w dół. Ten obok Mariki, co schodzi, to przewodnik przyszedł po nas. Lekka zjebka była, wkurzony. Ale nic, idziemy. Musieliśmy to zdjęcie zrobić. Będziemy tu pewnie raz w życiu. Śnieg się rozpuścił, od razu lepiej widać kolory.
Idziemy w dół, nasz przewodnik przeklina pod nosem. I to po angielsku to Po angielsku? Takie całkiem miłe to jest. A widzisz, I że tak, tylko patrzy na zegarek i no co zrobimy? taki naprawdę nie wytłumaczył nam nic, więc się teraz nie spina, że Tak, ale idziemy, Wszystko ale idziemy lepiej. szybciej. Marika dostanie jeszcze jedną zjebkę, bo się ociąga. Będzie jeszcze jedna. Nasz przewodnik już ugadany. Już się baliśmy, że dostaniemy tylko ryż na lunch, na obiad, ale już załatwiliśmy, że będzie mięso Marii. Załatwiłem, bo pogadałem z nim. to bardzo To dobrze. taka kara miała być, suchy makaron albo suchy ryż. Serio? No, To niezła kara. zobaczcie ile tutaj busów. Jeden za drugim stoi. To nasz kierowca. To który to bus? Ten. O, gracias. Wchodzimy. Mari zrobiła sobie kanapki na drogę z awokado, sucha bułka awokado. 2. Za 2 godziny będziemy mieli obiad. No już byłam głodna. I herbata. Herbata, mamy jeszcze jakieś ciasteczka dla energii. To już koniec naszej wspinaczki i schodzenia. Teraz będzie nami trzęsło przez 2 godziny. Jedziemy coś zjeść. Dobrze, że tamtą stronę spałam. Bo... Ale zobaczcie jakie piękne widoki teraz. Well, the smoke just settled down when you appeared, and your face, it made my vision crystal clear. If I miss my destination, that's alright with me, 'cause now there's somewhere else I've gotta be. Well, even if I met you in another life, still feel like I would end up with you. You've got this kind of energy that makes me smile. I just wanna settle down with you. My marigold, your marigold, and my marigold, your marigold, and style is classic in a modern way. I never dance, but with you I dance the night away. If we keep our good intentions and sell what we don't need, then life will bring us more than we can keep. Even if I met you in another life, still feel like I would end up with you. You've got this kind of energy that makes me smile. I just wanna settle down with you. My marigold, your marigold, and my marigold, your marigold, and Po 2 godzinach dojechaliśmy do miejsca, w którym jedliśmy śniadanie, a tutaj będziemy mieli też obiad. Mari to jak zwykle przespała 80% trasy, ale mnie też złamało i czuję, że wczoraj nie spałem. Siedzę i tak. I głowa mi sama do tyłu leciała. Idziemy coś zjeść dobrego. Przez to, że się spóźniliśmy, to dojechało kilka autobusów i musimy teraz odpać swoje w kolejce, Marika. Wiem, że sam ryż będzie dla nas. Nakładamy sobie najpierw sałatki. Tak delikatnie, ja bez pomidora, zaraz buraka sobie jeszcze wezmę. Zobaczcie jaki tutaj smakołyk. Jak Peru to oczywiście ceviche, Marinie, a ja już mam na talerzu. I to jest obiad. Mam ceviche, mam ryż, mam wieprzowinę adobo. Tutaj mam jeszcze cebulowe krążki. Marika tak skromnie dzisiaj coś. Sałatki to nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym jadła w ogóle. My już po naszym obiedzie, obiad pierwsza klasa, naprawdę było w czym wybierać. Była wieprzowina, była wołowina, była ryba, ceviche też pyszne. Nie było dodatków owoców morza, tylko z samej ryby było, więc jak dla mnie super. Do tego też dobre desery były.
I to wszystko w cenie 70 soli, czyli 70 zł. Jest śniadanie, obiad i przejazd w tom i z powrotem i do Cusco. Nie ma tylko wliczonego w tym biletu. Bilet kosztuje dla nieperuwiańczyków 30 soli, czyli 30 zł, a dla miejscowych, lokalnych kosztuje 20 soli. W tej restauracji trzymają takie małe owieczki. 4 tutaj są. No nie podawali dzisiaj owcy na obiad, więc może to tylko na wełnę trzymają, nie na mięso. No to jedziemy, jeszcze 2,5 godziny przed nami do Cusco. Śpiące? Troszkę się wybudziłam, ale myślę, że po tych dołkach to lepiej jak się prześpię, bo ten mój żołądek Tutaj będzie teraz lepsza trochę trasy. niepewny, więc wolałabym nie przeżyć tych podskoków. Po 13 godzinach od wyjechania z Cusco docieramy z powrotem do Cusco, a u nas w mieście impreza. Jestem zmęczony, chce mi się tak spać, bo dzisiaj, jak wiecie, nic nie spałem, ale pójdziemy na mi się wydaje, zobaczyć. Leją się wodą, pryskają się tymi piankami cały czas. Trzeba buty zmienić, bo ja mam całe mokre. Tam było trochę śniegu, później klapa się zrobiła. I teraz 5 godzin jeszcze w śniegu, w sensie w mokrych butach. No to tak kiepsko, więc idziemy chyba trochę się może ogarnąć. Ja się opaliłem, No, czerwony. ogarnąć i idziemy. Zobaczcie, pani sprzedaje te pianki, co byliśmy na wsi, co się dzieciaki tam ganiały. Ten też dostał. O, ładnie dostał. Dzieciaki tutaj zaczepiają samochody. Tutaj też ktoś pryska ze środka. Zobaczcie. Do tego balonami rzucają z wodą cały czas. O. No, policja nic, no wiecie, tak się bawią. Jesteśmy już na głównym placu w Cusco. Zobaczcie, cały plac młodych ludzi, wszyscy się oblewają wodą i pryskają piankami. No i chodził. Zaczepiałem i mam. Nie uśmiechajcie się do nich. Znowu dostałem. Marika dostała balonem z wodą w pośladek, ale balon się odbił i spadł i się nie rozwalił. Pokaż się. Pokaż się od przodu. Pani strzeliła z samochodu. Tutaj jest biuro podróży i zobaczcie, jak oni reklamują te góry. Rainbow Mountain. Bardzo podobne. Bardzo podobno. No kurde, jak Identycznie. i tak na naszym zdjęciach. Wróciliśmy już do nas na hotel i ja, żeby dalej ujechać dzisiaj wieczorem, muszę się napić i to takiej porządnej kawy. Przynajmniej takiej, jak wypiłem wczoraj, po której nie mogłem spać. Więc piję kawę, Marii. Chcesz też? No nie wiem, mnie cały czas ten brzuch tak boli dziwnie. O, ja dzisiaj nie wiem. No, dobrze, że i tak na tej górce tam nie było żadnych rewelacji. W sumie rewolucji, o tak może. A jak Ci podobały kolorowe góry? Przereklamowane i to bardzo, nie? Te wszystkie zdjęcia, jak piszecie sobie na Instagram Rainbow Mountain albo 7 kolorów Peru, zobaczcie, jakie tam ludzie mają zdjęcia. A nie tylko chodzi o zdjęcia, o samą tą organizację. Było to dosyć kiepsko zorganizowane moim zdaniem. Przewodnik w ogóle się nie przywitał, nie zrobił takiego spotkania początkowego, nie powiedział jak się nazywa. Każdy szedł jak chciał, nie wiem, później nagle on się znikąd pojawia i że nagle mamy szybko schodzić. Także no było tak dziwnie i uaktywnił się jak wracaliśmy. Już po obiedzie z telefonem w ręku mówi, a wiecie ile kolorów mają te góry? Tak naprawdę, no i tam, nie wiem, kilka rzeczy powiedział i co zrobić, jak głowa boli. Więc takie rzeczy powinien wcześniej chyba powiedzieć, niż no, jak już było po wszystkim. No nie wiem, no tak dosyć dziwnie i sama ta wspinaczka też była taka... Bardzo ładnie tam w ogóle jest, tak? Ale my tak po zdjęciach, patrząc na to wszystko, czego innego się teraz spodziewamy. Trasa jak dla mnie najbardziej malownicza, jakąkolwiek jechałem. Pięknie było. Trasa tak, ale sam ten Same trekking góry, to ja nawet nie zauważyłem, że ja jestem przy górach. Właśnie, to pewnie widzieliście na filmie, także no mówię, fajnie widzieć, fajnie być, ale no czego innego się spodziewaliśmy. Właśnie udało nam się kupić bilety do następnego kraju i zapłaciliśmy za nie 120 zł od osoby i będziemy jechać autobusem 13 godzin. Dzisiaj byliśmy już tak mega zmęczeni, że postanowiliśmy, że nie wychodzimy na miasto. To ja zrobiłem kanapki na kolację, jajko smażone, pod spodem jest awokado, cebula, czosnek i taki serek kremowy. Marii, smacznego, mam nadzieję, że pyszne kanapeczki, żółteczko leci. O, właśnie o to chodziło. Pycha, no. Bułka podsmażona. Już miałam iść spać, ale... Także dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście dzisiaj z nami. My idziemy spać, bo naprawdę musimy odpocząć. Dobranoc.